Cześć kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym roku serdecznie na kanale Moje Pasje. Przychodzę do Was w końcu z prezentacją tego przepięknego warsztatu albumowego Rodzinne Święta, który był takim zakończeniem i ukoronowaniem całego zeszłego sezonu warsztatowego u Asi. Niestety z przyczyn losowych dopiero teraz mogę Wam się pochwalić tym projektem, tym moim wykonaniem. No, oczywiście w międzyczasie był Scrapmas, było Boże Narodzenie, więc tych takich różnych rodzinnych i około rodzinnych i skrapowych tutaj rzeczy troszkę mi się nagromadziło, więc musiałam, wiecie, no wybrać albo warsztatowanie, albo jeszcze inne rzeczy, ale co się odleczy, to nie uciecze. Mam nadzieję, że warto było czekać na tą prezentację. W poprzednim filmie, już tam w wyznaniach skraperki, takie moje malutkie przeprosiny były do Was, że tak długo mnie nie było i że ten albumik czekał aż 2 miesiące na to, żeby go pokazać. No ale się doczekaliście, albumik jest gotowy, pięknie ozdobiony. Myślę, że będę tutaj wklejać zdjęcia właśnie z naszych tutaj świąt i z innych jakichś fajnych takich rodzinnych uroczystości. Nie przyciągając, moi kochani, zapraszam Was do obejrzenia tej prezentacji. Jak już wcześniej Wam pokazywałam, on był w takim pięknym, dużym pudle, które również robiliśmy na warsztacie. Robiliśmy go od podstaw, czyli te wszystkie boki, to wszystko, to była docięta na wymiar tektura introligatorska, która już w tym zestawie gotowa przyszła. Było obijanie tym płócienkiem, tym welurkiem przepięknym, milutkim. To pudełeczko jest u góry mięciutkie, bo pod spodem jest watolinka. I u Asi w oryginalnym projekcie, tutaj na pudełku, na wieczku, była dekoracja. Ja z tej dekoracji zrezygnowałam, ponieważ uważam, że tak jest bardziej praktycznie. Zawsze można jeszcze tutaj coś na to pudełeczko położyć. No tutaj jeśli chodzi o takie zagospodarowanie przestrzeni, jeśli ktoś ma małe mieszkanie lub nie ma za bardzo gdzie trzymać właśnie takich dużych pudełeczek, no to myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie właśnie zostawić gołe wieczko, niż robić tutaj dekoracje z tymi pięknymi kwiatuszkami od Ani Kierus, żeby się po prostu to nie zniszczyło, no bo tak trzeba po prostu trzymać to pudełeczko tak, wiecie, no samo, bez jakiegoś tam innego przekładania jakichś innych rzeczy na niego. Także tyle zmian. No to co, zaglądamy do środka, otwieramy. W środku pudełeczko było wyklejone papierem kraftowym i ten papier kraftowy również był docięty na wymiar i umieszczony w tym zestawie warsztatowym. Ja tutaj sobie docięłam te maty, takie pokazowe, żeby Wam pokazywać, jakie zdjęcia tutaj wejdą. I troszkę zahaczam, bo wiecie, to jest kawał albumu. I tutaj była zamontowana wstążeczka do pociągania właśnie, żeby ten album wyjąć. Jak możecie zauważyć, na okładeczce również jest ten przepiękny welurowy materiał. Okładka jest również mięciutka z każdej strony, bo pod spodem jest watolina i tu już zrobiłam taką bogatą kompozycję z wykorzystaniem właśnie tych kwiatuszków z bawełny od Ani Kierus, które były dołączone do zestawu i obficie pochlapałam tą akwarelką, którą Asia również dołączyła do zestawu. Zobaczcie, tam jeszcze używałam tej akwareli do ozdabiania elementów tych z kolekcji do wycinania i jeszcze sporo jej zostało, więc jest naprawdę fajna, wydajna, bardzo przyjemnie mi się z tą akwarelką pracowało. Tutaj możecie zauważyć pod spodem
że te poisencje, te grafiki również tutaj mają takie żyłki porobione tą akwarelką właśnie, żeby troszkę je tak wydobyć, podbić ich urodę. I co, kochani moi, zaglądamy do środka i na pierwszej stronie okładkowej ukazują nam się takie dwie duże klapki. Tutaj u Asi było już ta grafika pod spodem była wklejona w te klapki, ale podczas warsztatu Asia uznała, że wygodniej będzie, jeżeli ta grafika będzie umieszczona po prostu na macie, takiej wyjmowanej, żeby można było tutaj przykleić zdjęcie, bo generalnie chodziło o to, żeby w te kieszonkomaty czy kieszonko klapki powsuwać zdjęcia, ale wygodniej nam będzie oczywiście taką matę sobie wyjąć, przykleić zdjęcie i wsunąć z powrotem. I tak też się dzieje tutaj po drugiej stronie i te maty nam pomieszczą zdjęcia 9×13. Jeszcze tak sobie zobaczę. Tu 9×13 lub lekko po docięciu 10×15. Tak, 10×15 generalnie powinno tutaj wejść. Ja chyba sobie troszeczkę mocniej docięłam. Nie, na 10. Także tutaj na styk wejdą te zdjęcia. I tutaj te grafiki również mam pomalowane tą złotą akwarelką. Otwieramy klapeczki w górę za te 3 madełka. I tu mamy miejsca właśnie na zdjęcia. 10×15. Pod spodem kryje nam się kieszeń, w której również można umieścić maty. A tutaj pod tą grafiką z tym uroczym reniferkiem i elficzką mamy taką rozkładaną w bok książeczkę, która również pomieści bez problemu zdjęcia 10×15 lub 9×13. Wtedy zostanie nam taka większa ta rameczka z papieru kraftowego lub właśnie 10×15. I też będzie tutaj taka delikatna jeszcze rameczka dookoła. Tak wygląda strona okładkowa pierwsza. Przechodzimy do strony pierwszej karty i tutaj na pierwszy rzut oka mamy taką klapkę z wyciągniętym wzorem i ja tutaj jeszcze nie robiłam na wszystkich kieszeniach tych dekoracji z tej akwareli, ale myślę, że sobie to później uzupełnię, bo skupiłam się tak na razie na tych elementach takich z tej kolekcji do wycinania, z tych elementów do wycinania i to poozdabiałam, a tutaj już w środku w albumie nic nie robiłam, ale zobaczę, może jeszcze też pochlapię, bo w oryginalnym projekcie właśnie u Asi tutaj było również też tutaj podkreślanie tego wzoru i chlapanie delikatne, ale to myślę, że sobie później na spokojnie jeszcze uzupełniam. Co znajduje się w tej kieszonko-klapce? Otóż znajduje się tutaj taki mały notesik, który również wykonywaliśmy. Były dołączone do warsztatu karteczki, takie zwykłe karteczki jak do drukarki i robiliśmy sobie tutaj taki fajny notesik, który może być właśnie jakimś takim planerem na zakupy, czy no po prostu jakiś taki fajny dodatek. Można sobie coś tutaj notować, jakieś fajne rzeczy, które się wydarzały. Otwieramy sobie klapeczkę w bok i tu zmieści nam się bez problemu zdjęcie 13×18. Albumik jest tak fajnie zagospodarowany, że naprawdę pomieści sporo zdjęć dużego formatu, tak jak widzicie tutaj te 13×18. Nawet zmieszczą się troszkę większe w tych kieszeniach. Oraz to, co chciałam podkreślić, Asia tak wspaniale prowadzi warsztaty, że
praktycznie nie zostały mi ścinki. Tak fajnie robiliśmy tutaj te wszystkie różne rozwiązania, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie papiery, które były dostępne w tym warsztacie. Oczywiście zostało mnóstwo tych dodatków z Craft O'Clocka, tych właśnie do wycinania takich świątecznych, ale jeśli chodzi o papier ten bazowy, kraftowy i papier skrapowy, to naprawdę poszło wszystko, czyściusieńko. Ja też zrezygnowałam z robienia tych takich tagów, z tych podocinanych, podocinanego papieru bazowego, ponieważ lubię takie bardziej, że tak powiem, czyste albumy. Nie lubię jakieś tam, wiecie, tak nawalone różnych tych takich tagusiów, bo no ja nie robię żadnych takich zapisków, a wydaje mi się, że lepiej zostawić tam po prostu miejsca na maty, na zdjęcia lub na same zdjęcia. No i co dalej, kochani? Tutaj mamy kieszeń. Album jest dość bogaty w kieszenie, właśnie po to, żeby umieszczać w nich zdjęcia tak luzem. Myślę, że to jest bardzo fajna również opcja. I to nie jest jeszcze koniec tej strony, ponieważ ona otwiera się jeszcze w tą stronę i ukazuje nam się taki ciekawy pop-up. Nie wiem, czy ja go sobie nie wkleiłam troszeczkę za daleko, bo on powinien się to chyba bardziej otwierać w tamtą stronę, wiecie, tak do brzegu, żeby po otwarciu od razu on tak stał na baczność. A ja tutaj muszę go sobie trochę poprawiać, chyba że on się wyrobi, bo wiecie, no trochę czasu minęło, jak robiłam tą stronę, ale zobaczymy. Ale to wiecie, to jest taka atrakcja, ten pop-upik. I tutaj teoretycznie powinny wejść zdjęcia 9×13 i one tak wejdą na styk, czyli nie będzie widać tego papieru skrapowego, albo można po prostu to zdjęcie 9×13 mocno jeszcze dociąć, bo z tego co wiem, niektóre zdjęcia, jak są wywoływane, to one mają jeszcze ramkę taką białą dookoła. Więc zawsze można jeszcze tą białą ramkę obciąć i zostawić ten papier skrapowy, no ale niekoniecznie, bo można to po prostu zakleić zdjęcie. Tutaj z tej strony powinno wejść zdjęcie 10×15, ale niestety tutaj jest mocowanie. I tak jak Kasia nam tłumaczyła na warsztacie, najlepiej byłoby od razu przed zamontowaniem, wiecie, tego mechanizmu wkleić tam zdjęcie i dopiero ten mechanizm, ale zawsze można, no niestety, poświęcić to zdjęcie, wyciąć taki kawałeczek i gdzieś tam to umieścić, albo po prostu nic tam nie naklejać i zostawić to jako tło do tych zdjęć, tych 9×13, a tutaj na przykład zrobić jakąś dekorację jeszcze z tych elementów do wycinania. Można tutaj z tyłu podkleić jakieś może choinki, może jakieś zwierzątka, aniołki. No, opcji jest mnóstwo. Za to zdjęcie to 10×15 spokojnie można umieścić pod spodem, bo tutaj jest naprawdę dużo miejsca i to bez problemu się tutaj nam fajnie zmieści. A na tej właśnie bocznej klapce, jak już wcześniej pokazywałam, zdjęcie 13×18. I tak wygląda strona pierwsza. Dodam jeszcze, że te strony mają w środku ukryte jeszcze maty, które pomieszczą zdjęcia 13×18. Ja tutaj już nie oklejałam tych brzegów, ale jeszcze zostało mi tam dosłownie odrobinkę tych ścinków takich dłuższych, więc może się pokuszę o to, żeby chociaż taki tutaj, wiecie, centymetrowy paseczek zrobić, żeby usztywnić troszeczkę to trzymadełko, żeby łatwiej się te karty z boku po prostu wysuwały i nie gniotły, bo to jest taki dość wiotki ten papier. Dobra, przechodzimy na kolejną stronę i tutaj mamy takie skośne klapki, skośne kieszonki. One są niezależne od siebie, więc spokojnie można umieścić zdjęcie tutaj i zdjęcie tutaj. On to w niczym nie przeszkadza, nic tam na dole nie blokuje, więc tu mamy miejsca na zdjęcia. To nam się otwiera, moi drodzy, w górę. Tu mamy trzymadełko takie zrobione z elementu do wycinania z kolekcji. I tutaj mamy
miejsce na zdjęcie 10×15. Ja je sobie już tak lekko tutaj okleiłam papierem tym skrapowym, żeby pokazać, jak można właśnie te dłuższe takie klapki zagospodarować, że przykleimy zdjęcie, a potem uzupełnimy jeszcze takimi ścineczkami, bo no, tych ścineczków takich naprawdę drobniuteńkich jeszcze troszkę zostało. Klapeczki jeszcze otwierają nam się w tą i w tą stronę i tutaj mamy taką książeczkę właśnie na zdjęcia 10×15 lub 9×13, jak to woli, a zdjęcie 9×13 spokojnie jeszcze nam się zmieści tutaj po takim leciutkim docięciu, więc jeszcze możemy sobie tutaj ten boczek zagospodarować. Dobra, następna strona to tutaj już jest taka klapko książka. Ona jest na wymiar zdjęcia 10×15, ale ja bym tutaj umieściła zdjęcie 9×13. Ładniej wyeksponuje się tutaj ten papier skrapowy. Ona rozwija się w dół i tu mamy miejsce na zdjęcia oraz jeszcze raz się rozkłada i tutaj są również zdjęcia, miejsca na zdjęcia i tu już można sobie na przykład wkleić zdjęcia 10×15. Idziemy do góry, tutaj również na tych pięknych kartach, tych klapkach można umieścić zdjęcia, ale te grafiki są tak urocze, że ja bym zostawiła je tak jak są, bo po drugiej stronie jest również sporo miejsca na to, żeby te zdjęcia tu wkleić. A tutaj, moi drodzy, mamy kolejny element pop-up i tutaj jest miejsce na zdjęcia 9×13. Teoretycznie zmieści się zdjęcie również 10×15. Po takim troszeczkę docięciu brzegów ja sobie tutaj zaokrągliłam te brzegi, ponieważ zaraz zobaczycie, to się otwiera w ten sposób. Widzicie? I mi te brzegi, te ostre, zawijały się, haczyły, a tu uznałam, że fajnie będzie mieć takie zaokrąglone i one wtedy luźno, gładziutko, pięknie przechodzą. Tu jest wszystko tak usztywnione, że idealnie nam pracuje. I właśnie dlaczego pomyślałam o zdjęciu 9×13, no bo tutaj mamy ten mechanizm, który rusza tym całym pop-upem i zdjęcie 10×15 już tutaj ciężko byłoby wkomponować. Ono może się znaleźć na środku. I tak to wygląda ten elemencik pop-up numer 2. Zamykamy naszą kieszonkę, klapeczkę i kolejna, słuchajcie, strona z kieszonką. Tutaj grafika również z elementów z kolekcji, tak skomponowana fajnie, pociągnięta tą akwarelką. Otwiera to się nam w bok. Mamy miejsce na zdjęcie 13×18. Tutaj również mamy kieszonkę, która pomieści nam zdjęcia i ta klapeczka z kieszonką również pomieści zdjęcia 13×18, a tutaj już możemy sobie dowolnie zagospodarować tą większą przestrzeń. Zobaczcie, wejdą zdjęcia i 9×13 i 10×15, albo jeszcze jakieś zdjęcie 13×18. Kolejna strona. Mamy tutaj takie klapki z rozetką. Na rozetce jest również kompozycja z elementów z kolekcji i tu zmieszczą się zdjęcia 10×15. Jedną i w drugą stronę. Tu z kolei jest kolejny taki delikatny jakby pop-up z takich klapek na zdjęcia 13×18. Ja tu już nie podklejałam żadnym innym papierem, ponieważ tutaj będą właśnie zagospodarowane zdjęcia i szkoda nadawać grubości niepotrzebnej. Przechodzimy do kolejnej strony. Tu mamy taki mechanizm wiązany na sznureczek. Tutaj zamknięcia są zrobione z elementów tych do wycinania ze złotymi ćwiekami i otwieramy sobie tą klapeczkę w bok
Mamy tutaj możliwość umieszczenia zdjęcia 9×13, żeby było widać jeszcze tą grafikę, lub 10×15 i wtedy tą grafikę zakryjemy niestety, bo akurat taki kawałeczek miałam, który mi pasował, żeby tutaj przykleić. Nie chciałam już tam nic więcej kombinować, a tutaj mamy miejsce również na zdjęcia 10×15, już bez problemu wchodzi. Tu, kochani, mamy zrobioną kopertę i w tą kopertę również luzem mogą nam wejść jakieś zdjęcia, mogą wejść jakieś pocztówki. Ona nie jest 3D, ona jest taka zwykła, prosta, więc myślę, że tutaj no najlepiej, żeby weszły zdjęcia, bo tak będzie najbezpieczniej. Ale żeby tego było mało, to pod spodem kryje nam się Belibend i tutaj mam książeczkę na zdjęcia 13×18 i możemy sobie tutaj coś jeszcze powsuwać. Wiążemy i idziemy dalej. Tutaj mamy taką klapko-kieszonkę, również z kompozycją z elementów do wycinania. Ona się troszkę wykrzywiła, ale to nic. I tutaj również możemy przykleić zdjęcie 10×15, nawet będzie widać odrobinkę tą grafikę. Jak chcemy, żeby było widać bardziej, no to damy zdjęcie 9×13 i tutaj zdjęcia 9×13 możemy dać luzem, możemy dać jakiegoś tam taga, a ja tych tagów nie dawałam akurat. I tutaj, moi drodzy, mamy taką fajną grafikę z tym Mikołajem, czy tam krasnalem odpisującym na listy. Klapeczka jest na tyle szeroka, że spokojnie pomieści zdjęcie 13×18, jeśli na przykład nie chciałabym tej grafiki, ale myślę, że ona zostanie. A tutaj mamy kolejny element pop-up. Te krateczki mają wymiary 10×10 cm, ale żeby zdjęcia nam się zmieściły, te takie na przykład z Instaxa, to docięłam matę na 9×9 cm i myślę, że spokojnie takie zdjęcia również można sobie przyciąć i tam wkleić. A tutaj sobie nie zrobiłam stempelka, ale to nic. Wiadomo, o co chodzi, że to jest mata. Idziemy dalej. I tutaj, kochani, na tej stronie był... Ja sobie tak szoruję tymi... Kurczę. Sobie zniszczyłam pręcik. A to nic, zakleję sobie to perełką jakąś. Także widzicie, trzeba troszkę uważać na te kwiatki 3D, bo one są piękne, ale no tak do oglądania już później albumu to ciężko. Tutaj w oryginalnym projekcie Asia miała wodospad dynamiczny, taki pionowy, ale on był bardzo blisko tutaj brzegu i później Asia nam proponowała, żeby zrobić tu klapeczki. Ja niestety tak mi wyszło tutaj z tą kieszonką, przez to, że użyłam takiego dziurkacza, który zabiera mi aż 2 cm z wysokości, że nie mogłam tych klapek zrobić w pionie. I tutaj Asia miała jeszcze właśnie te klapki w pionie, tutaj była jeszcze taka mała kieszonka na tagusia. Ja z tego zrezygnowałam, bo po prostu mi się to nie zmieściło i musiałam zrobić to w ten sposób. Właśnie Asia też robiła taką opaskę, tylko że robiła dość taką wąziutką i jeszcze umieściła na niej takie grafiki z tych kolekcji do wycinania. Ja tego nie zrobiłam, ponieważ jest mi wygodniej, jeżeli ta opaska jest taka, wiecie, bez żadnych gadżetów, łatwiej się nią po prostu manipuluje. Tu mamy głęboką kieszeń i teraz co? Przesuwamy sobie w bok tą naszą banderolę i tutaj automatycznie pojawia nam się miejsce na zdjęcie 10×15 lub 9×13. Ale myślę, że tutaj te przody to warto zostawić takie z grafiką, ponieważ tu można umieścić zdjęcia pod spodem i nie martwcie się tym, że tu jest ta opaska, ponieważ jak sobie oglądamy, to tą opaskę możemy dać w drugą stronę i wtedy tutaj również bez problemu przyklei się zdjęcie. Ta opaska jest taka ruchoma, fajna, że można ją w każdej chwili nawet po prostu zdjąć.
Widzicie? Mogę ją w każdej chwili zdjąć i nawet mogę sobie tutaj, nie wiem, zamontować wskazówkę i zamknąć ten albumik na wskazówkę. Czy tam dać jeszcze magnesik i taki nawierzch, nie? Że po prostu zakleję to jakąś grafiką. Ale myślę, że ta opcja z tą opaską jest dość ciekawa. Kolejna propozycja, właśnie kolejna strona, to tutaj mamy takie klapki, które zamykają nam się do środka, jak takie wrota. Tutaj mamy kieszonki z takimi tagusiami. Tu już zrobiłam te tagusie, bo one dość fajnie wyglądały. Również tutaj można sobie coś tam zanotować. Kolejny element z wykorzystaniem tych ćwieków i sznureczka i elementów z kolekcji, żeby zrobić zamknięcia i otwierają nam się te klapeczki w dwie strony. Tutaj mamy miejsca na zdjęcie 10 na 15 po lekkim docięciu lub 9 na 13, a tutaj już mamy, moi drodzy, bardzo fajny element pop-up, czyli wodospad dynamiczny. On pomieści nam zdjęcia 10 na 15 na górze, a gdyby ktoś jeszcze chciał i było mu mało, no to można jeszcze na tych drugich stronach zmieścić zdjęcia 9 na 13. Tak to wygląda. Zamykamy. Lecimy dalej. Już zbliżamy się do końca. I tutaj mamy taką fajną stronę z rozwiązywaną takimi klapkami zrobionymi właśnie tutaj z grafik z kolekcji, z wyciągniętym wzorem. Otwieramy sobie i tutaj jest miejsce na zdjęcie 9 na 13 lub na taki miks zdjęć. I tu otwieramy klapeczkę w bok. I zobaczcie, że tutaj mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo również miejsce na zdjęcia. Ale to nie wszystko, bo to nam się otwiera jeszcze w bok. I tutaj też się zmieszczą zdjęcia. A pod spodem mamy dwie kieszenie, głębszą i płytszą na zdjęcia lub maty luzem. I moi drodzy, została nam ostatnia strona, czyli okładkowa tylna. Tutaj mamy na tej takie klapeczki. Również można tutaj dać zdjęcia, aczkolwiek tak jak mówię, te grafiki są tak piękne, że szkoda je zakrywać. Mamy takie 3 madełka wycięte z kolekcji elementów i tu już umieszczamy sobie zdjęcia 10 na 15. A pod spodem ukrywa nam się taka fajna kieszeń 3D. Ona ma tutaj zrobiony dystans, więc spokojnie tutaj luzem nam pomieści sporo zdjęć lub nawet można włożyć sobie tutaj, jak ktoś dostaje kartki jeszcze na święta, to można takie karteczki sobie tutaj włożyć i mieć pamiątkę. Aż się boję odwrócić, co ja tu zrobiłam. Tak, tutaj mi się skruszył ten pręcik. Ja myślę, że sobie chyba będę musiała te pręciki jakoś delikatnie czymś widzicie, tu mi się skruszył. Będę musiała je sobie czymś delikatnie tam poprawić, podkleić, może jakąś perełką. Moi drodzy, tak wygląda gotowy projekt tego ostatniego warsztatu albumowego Asi Rodzinne Święta. Asiu, bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaufanie, za to, że otrzymałam od Ciebie w ramach współpracy ten warsztat. Przepraszam, że tak długo trwało zrobienie go, no ale wiadomo, różne rzeczy się po drodze działy. Myślę, że teraz już w nowym roku przy nowych projektach to będę starała się bardziej systematycznie to wszystko robić. No oczywiście jak synuś pozwoli, bo tutaj oczywiście muszę troszeczkę wtrącić prywaty. Mój malutki już zaczął stawać na nóżki, więc czepia się teraz wszystkiego
cały czas trzeba go mieć na oku, więc jedyną taką możliwością dla mnie popracowania to jest to, kiedy on śpi, a tych drzemek już ma niestety bardzo mało, więc muszę korzystać póki mogę. Dlatego teraz nagrywam. Za chwilkę obrobię film i wrzucę go Wam na stronę, także mam nadzieję, że Wam się podoba ten projekt, że kto jeszcze go nie zrobił, a ma ten warsztat, to niech nie czeka, tylko niech zakasuje rękawy i niech to robi, bo jest naprawdę przepiękny. Jest kawał naprawdę albumu. Solidny, porządny, mięciutki, fajny. Bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. Także dzięki Wam, kochani. Życzę Wam cudownego, przyjemnego dnia i do usłyszenia. Pa!